Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się figurce cyborga z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, czyli jedynej prawilnej wersji tego filmu z 2021 roku. Zapraszam na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, przyjrzyjmy się na początek opakowaniu, gdzie na górze po prawej stronie znajdziemy logo producenta, czyli firmę McFarlane Toys oraz informację, że ta figurka posiada 22 ruchome punkty, co też na pewno będę chciał zweryfikować w dalszej części tej recenzji. Poniżej umieszczono oczywiście transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, natomiast na samym dole znajdziemy logo serii figurek DC Multiverse, logo filmowe z 2021 roku oraz oczywiście nazwę tego bohatera, czyli cyborg. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy potwierdzenie tego, że ten cyborg wzorowany jest na filmie Justice League, natomiast na drugiej stronie pojawiły się podobne loga czy też napisy. Natomiast na odwrocie tego opakowania dzieje się już troszeczkę więcej, ponieważ znajdują się tutaj plakaty filmowe postaci, takich jak Aquaman, Batman, Flash czy też Superman w czarnym kostiumie. Natomiast głównym plakatem jest oczywiście cyborg. Bardzo klimatyczne te plakaty. I to tyle, jeżeli chodzi o to opakowanie, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak ta figurka prezentuje się bez niego. Figurki serii DC Multiverse od McFarlane Toys tworzone są w skali 7 cali, a więc sprawdźmy zatem, jak to przełożyło się na wysokość tej figurki w centymetrach. Otóż cyborg mierzy 19 cm. Dla porównania przygotowałem dwie figurki i będą to dwa Robocopy. Pierwszy z nich to 5,5-calowy Robocop z filmu z 2014 roku od Jada Toys. Tak, zanim Jada Toys wydała serię figurek Universal Monsters albo Street Fighter, to wydawała kiedyś figurki z filmu Robocop. Natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Robocop z filmu z 1987 roku, również od McFarlane Toys, ale to jeszcze w serii Movie Maniacs. Jak widzimy, mimo tego, że cyborg i Robocop z 1987 roku chodzą w tej samej skali, to cyborg jest delikatnie wyższy, ale też za to znacznie szczuplejszy. Po tylu latach bateria nadal sprawna. Ale kiedy porównamy sobie naszego dzisiejszego bohatera z jego bratem bliźniakiem, ale od konkurencyjnej firmy, jaką jest Mattel w skali 6 cali, to zauważymy tutaj znaczącą różnicę wielkości, a także detali. Te figurki wyglądają jak zupełnie dwie różne postacie, chociaż pochodzą dokładnie z tego samego filmu. A więc tutaj duży plus na korzyść McFarlane'a. I na koniec porównań została nam figurka, obok której cyborg będzie stał na półce, a jest to Batman z filmu Batman v Superman od McFarlane Toys. Te figurki świetnie do siebie pasują pod względem wielkości i już teraz mogę Cię zapewnić, że pomalutku będziemy budować sobie całą Ligę Sprawiedliwości, a więc koniecznie subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Akcesoria niestety nie są mocną stroną tej figurki, ponieważ jest ich tutaj bardzo mało. Począwszy od karty kolekcjonerskiej, na której awersie znalazł się ten sam plakat postaci cyborga, co na tyle opakowania. Natomiast na rewersie możemy przeczytać krótki opis postaci, który mówi nam, że prawdziwe imię cyborga to Victor Stone. W połowie człowiek, w połowie maszyna. Victor Stone to były gwiazdor sportu na Uniwersytecie Gotham City. Po tragicznym wypadku samochodowym, który niemal kosztował go życie, został uratowany, gdy jego ojciec, naukowiec Salia Stone, użył apokaliptycznej Motherbox do rekonstrukcji jego ciała. W tym procesie Salias przekształcił Wiktora w ludzki komputer organiczny z biomechatronicznymi częściami ciała, innymi słowy cyborga. Poza kartą nie zabrakło też tutaj czarnej okrągłej podstawki ze starym logiem DC oraz jednym pinem, dzięki której nasza figurka będzie stała stabilniej na półce. No i na koniec zostało nam działo plazmowe, w które transformowała się w filmie ręka cyborga. Aby doczepić działo do figurki, musimy uprzednio zdemontować lewe przedramię. I tak, działo może być doczepione tylko do lewej ręki. Po czym w to miejsce doczepiamy działo pełne świetnych detali i pięknym błękitnym kolorem. A więc teraz nasz cyborg jest gotowy do ataku. Ale przydałoby się tutaj więcej takich doczepianych elementów, których cyborg używał w filmie. Na przykład dodatkowe kończyny, czy też większe działo doczepiane do pleców. A tak, musimy zadowolić się tylko tym. Jeżeli chodzi o detale, to wypadają one o wiele lepiej niż akcesoria, ponieważ są bardzo dobrze dopracowane.
A do tego cała rzeźba została stworzona tylko dla tej figurki i producent nie wykorzysta już tych elementów w innych figurkach, jak to ma miejsce przy postaciach w garniturach albo w bardzo obcisłych kostiumach. Ten mold znajdziemy tylko tutaj. Głowa cyborga dzieli się na pół. Z jednej strony jest to twarz Raya Fishera, czyli aktora wcielającego się w tego superbohatera, a z drugiej humanoidalnego robota. Wszystko zostało tutaj ładnie pomalowane, łącznie z włosami, oczami oraz tym błękitnym elementem na środku czoła. Precyzyjna robota. Reszta ciała już jest w pełni robotyczna, z całą masą zarówno drobnych elementów przypominających kable, jak i tych większych paneli pełniących funkcję pancerza. Gdybym miał się tutaj do czegoś doczepić, to byłaby to na pewno smuga czerwonej farby na środku klatki piersiowej. Ja rozumiem, że w filmie te elementy były rozświetlone czerwonym światłem, ale to malowanie można było zrobić troszeczkę lepiej. Bo teraz wygląda jak upaćkany od keczupu albo krwi. Drugim takim elementem jest niezbyt dobrze zrobiony ochraniacz krocza, przez co pojawiają się tutaj duże prześwity, szczególnie przed brzuchem i w okolicy pośladków. Przez to figurka wygląda, jakby w tym miejscu była pusta w środku. Nogi ponownie wyglądają świetnie i tutaj również można znaleźć całą masę pięknie wyrzeźbionych szczegółów i podobieństwo do Robocopa chyba nie jest tutaj przypadkowe. A więc wygląd tej figurki jest bardzo dużym plusem i na pewno wyróżnia się na tle niektórych innych figurek tego producenta. No to na koniec sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. A więc głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, a także pochylać w dół i unosić mocno do góry. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni i do tego mocno odchylić od i do ciała. Poza tym znajdziemy też tutaj imitację stawu motylkowego. Następnie możemy też obracać w bicepsie dookoła, zginać w łokciu, ale tutaj niestety tylko mamy pojedynczy staw. Oczywiście też mamy ruchome nadgarstki, które możemy obrócić o 360 stopni, a także pochylić w przód i odchylić w tył. Talia ruchoma jest w dwóch punktach. O, ręka nam się tutaj odczepiła. No, powiedzmy sobie szczerze, jest tutaj dosyć luźna. W talii mamy dwa punkty i są to oczywiście stawy kulkowe, dzięki czemu możemy obracać talią na boki, pochylać w przód, w tył, a więc widzimy tutaj ładny zakres ruchu. Nogi możemy unosić mocno do góry, rzadko która figurka może zrobić to, jeżeli chodzi oczywiście o McFarlane'a, a poza tym możemy też obracać delikatnie w biodrach na boki. W kolanach niestety też pojawia się tutaj pojedynczy staw, także tutaj niestety delikatny minus. No i oczywiście stopy, góra, dół, na boki, a także ruchome palce. A więc jak widzisz, ta pozowalność w niektórych miejscach jest gorsza od innych figurek McFarlane'a, a w niektórych nawet je delikatnie przewyższa. Także nie wypada to wcale tak źle. Podsumowując, Cyborg nie należy do moich ulubionych bohaterów DC, ale ta figurka udowodniła, że warto mieć ją w swojej kolekcji pomimo małej ilości akcesoriów i kilku niedociągnięć wizualnych. Pozowalność też tutaj delikatnie ucierpiała, ale nadal mimo to uważam, że Cyborg zasługuje na ocenę 8 na 10. I zdecydowanie go polecam, jeżeli chcesz złożyć całą filmową Ligę Sprawiedliwości wykreowaną przez Zacka Snydera. Na pewno nie pożałujesz. To na dzisiaj wszystko, a więc zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!